Z pewnością nieraz widzieliście monokultury. Może nie kojarzycie tego pojęcia, ale już spieszymy z wyjaśnieniem. Jest to system rolniczy lub leśny, polegający na uprawianiu na tym samym obszarze roślin jednego gatunku. Otaczają nas one z niemal każdej strony. Są nimi np. nasadzane lasy sosnowe czy trawniki, pola bawełny i pola kukurydzy. Możemy je także znaleźć na terenie miast w różnej postaci miejskich łąk kwietnych. W miastach możemy podziwiać wiele różnych typów łąk kwietnych. Najczęściej z niezwykle bogatą paletą barw kwiatów. Ale zdarzają się też łąki jednogatunkowe, które możemy nazwać monokulturami. W miastach założenia tego typu mają swoje zalety. Są one tańsze i łatwiejsze w uprawie. Poza tym są to najczęściej rośliny słynące ze swojej miododajności. W trakcie prowadzonych przez nas badań mieliśmy okazję przyjrzeć się takim jednogatunkowym łąkom w 3 wariantach. Są nimi takie gatunki jak znany wszystkim słonecznik, widziany przez wielu rzepak i popularny brotycz. Słonecznik to jednoroczna roślina należąca do rodziny astrowatych. Słoneczniki mogą dorastać do 2,5 metra wysokości. Jest dość łatwy w uprawie, najlepiej jednak rośnie na stanowiskach słonecznych, jakich nie brakuje w miastach. Kwitnie od lipca do października, co oznacza, że będzie cieszyć oko o wiele dłużej niż inne rośliny kwiatowe. Jego ogromne, charakterystyczne kwiatostany o zewnętrznych kwiatach żółtych i brunatnych przyciągają wiele zapylaczy. Najczęściej na miejskich monokulturach znajdziemy pszczołowate, głównie trzmiele, trzmiel ziemny oraz trzmiel kamiennik, ale i pszczoła miodna znajdzie coś dla siebie. Zawsze zwrócone ku słońcu kwiatostany słonecznika cieszą oko, a nasiona słoneczników, które pojawiają się pod koniec lata, są przysmakiem dla mieszkających w miastach małych ptaków. Brotycz pospolity to gatunek rośliny o pomarańczowo-żółtych kwiatach, należący do rodziny astrowatych. Jest byliną, którą można znaleźć w niemalże wszystkich państwach Europy. Nie wymaga ona specjalnej gleby czy konkretnego typu oświetlenia. Dlatego występuje praktycznie wszędzie, od łąk przez pola po nieużytki. Brotycz przyciąga wiele gatunków owadów zapylających i są to głównie pszczoły. Ich przedstawicielami są pszczoła miodna oraz gniazdujące w ziemi pszczoły z rodziny Colitidae, takie jak lepiarka jedwabniczka, lepiarka wąskopasa, lepiarka kocankowa oraz żyjący samotnie pseudosmuklik mniszkowy. Brotycz, pomimo tego, że posiada właściwości trujące, jeśli stosowany w odpowiednim czasie i w odpowiednich dawkach, nie szkodzi pszczołom, może tylko pomóc. Wiąże się to z tym, że działa toksycznie na roztocza o groźnej nazwie Varroa destructor. Wywołuje on chorobę warozę u larw pszczół oraz u dorosłych osobników. Innym gatunkiem roślin wykorzystywanym do tworzenia monokulturowych miejskich łąk kwietnych jest rzepak. Swoimi żółtymi kwiatami przyciąga wiele gatunków owadów zapylających. Najbardziej znana pszczoła miodna, gniazdująca w wydrążonych tunelach murarka rzepakowa, gniazdujące w glebie samotnie żyjące pszczoły z rodziny pszczolinkowatych. Pośród kwiatów rzepaku możemy także wypatrzeć przyjaźnie wyglądające trzmiele. Monokultury przez jednych uważane za nudne, innych zachwycają. Dlaczego tak bardzo lubimy monokultury? Czy dlatego, że są przyjemne dla oka? Czy może dlatego, że nic nie zakłóca w nich harmonii? Odpowiedź na te pytania zostawiamy Wam.